Dzisiaj bardzo ważny film dla osób, które pryskają swoje pomidory jodyną albo jakąkolwiek formą jodu, a jednocześnie mają choroby tarczycy. Czy to jest nadczynność, czy to jest niedoczynność, czy to jest choroba Hashimoto. Ten film jest dla Was bardzo, bardzo ważny. Posłuchajcie. Więc na początek, jak działa jodyna? Na przykład na pomidory. Jodyna i jod, różne preparaty jodu są stosowane na przykład w chirurgii jako antyseptyk. Dezynfekuje się pole operacyjne, albo robiło się to w przeszłości, bo teraz są inne preparaty. No i jak to działa? Taki preparat po prostu powoduje wydzielanie wolnych rodników. A co to są wolne rodniki? Wolne rodniki to jest taki typ tlenu, który nie posiada sparowanych elektronów. Elektrony powinny być w parach, a jeżeli nie są, to wtedy próbują ukraść elektron z sąsiedztwa. I wtedy takie właśnie wolne rodniki, po angielsku to się nazywa reactive oxygen species, czyli reaktywne rodzaje czy tam gatunki tlenu, po prostu kradną białkom, tkankom, cokolwiek jest w okolicy elektrony, przy okazji właśnie uszkadzając białka, uszkadzając DNA, uszkadzając komórki. I tak właśnie działa jod i jodyna, jeżeli opryskamy pomidory. Jeżeli mamy jakiegoś grzyba, to te właśnie wolne rodniki zostaną wytworzone i uszkodzą komórki tego grzyba czy tej bakterii. Jodyna działa na wszystkie mikroorganizmy. No a jaki to ma związek z tarczycą? No, to ostrzegam Was, to jest temat bardzo kontrowersyjny, ekstremalnie kontrowersyjny, nawet w alternatywnej takiej sferze żywienia i w ogóle, wiecie, leczenia alternatywnego, naturalnego, bo są osoby, które twierdzą, że powinno się brać duże dawki jodu, a jest druga strona, która twierdzi, że powinno się jak najbardziej obniżyć podawanie jodu w chorobach tarczycy. Na początek należy wspomnieć, że jod jest tarczycy potrzebny, ale jod jest takim pierwiastkiem, który jest nazywany Goldilocks, czyli za mało i za dużo jest to niedobry pomysł. Tak samo jak z tym siarczanem magnezu. Musi być w takim bardzo ograniczonym przedziale. Jeżeli mamy za mało jodu, to tarczyca nie produkuje wystarczająco hormonów tarczycy, która ona właśnie buduje, między innymi podłącza te jody. Ale za dużo jodu powoduje zwiększony stan zapalny w tarczycy. Choroba Hashimoto na przykład jest chorobą autoimmunologiczną. Tam występują przeciwciała, występuje niszczenie gruczołu tarczycy przez ten właśnie układ odpornościowy, nasz układ odpornościowy. I jeżeli podamy w tym momencie za dużo jodu, to spowodujemy przeciążenie tego systemu. Spowodujemy za dużo wolnych rodników, który właśnie ten jod powoduje w już takim gruczole, który jest w silnym stanie zapalnym. Pogorszymy tylko sprawę. Także jeżeli pryskamy preparatami z jodyny, a potem jemy te pomidory, to możemy się spodziewać, że ilość jodu zawarta właśnie w owocu pomidora będzie większa, bo ten jod się wchłonie przez liście i zostanie skumulowany w owocach. Nawet czytałam w internecie takie stwierdzenia, że stosuje się biofortyfikację jodem, żeby te owoce pomidora były bardziej odżywcze pod względem jodu. Tutaj muszę wspomnieć, że jod występuje także w jedzeniu i musimy wziąć pod uwagę, że występuje na przykład w mleku, jajkach, truskawkach, rybach, owocach morza. Także kiedyś w latach 50. mówiło się, potrzebujemy więcej jodu i tak dalej, ale teraz nawet sól jest fortyfikowana jodem w niektórych krajach, nie wszystkich, to trzeba sprawdzić, jaką mamy sól, ale teraz się mówi, że mamy wystarczająco jodu, zwłaszcza w okolicach nad morzem,
także nie potrzebujemy dodatkowych ilości. Wiele osób, które stosowały duże dawki jodu jako suplementu w chorobach tarczycy, bo tak przeczytały, odczuły taki duży przypływ energii, bardzo dobrze się czuły, ale potem nastąpił kryzys. I dlaczego się tak działo? Dlatego, że w pierwszym momencie ta tarczyca zaczęła produkować dużo hormonów tarczycy, a potem ich liczba jeszcze się zwiększyła, bo nastąpiło uszkodzenie tarczycy i rozpad komórek i ten jod został po prostu wywalony do krwiobiegu i było dużo hormonów, a hormony tarczycy właśnie odpowiadają za metabolizm organizmu, więc te osoby miały dużo energii, ale kosztem rozpadu komórek tarczycy i uszkodzonej tarczycy. Także z jodem na pewno musimy uważać. Ja specjalizuję się w dalszym ciągu, jeżeli chodzi o żywienie w autoimmunologicznych chorobach tarczycy. Czytałam różne artykuły naukowe, badania naukowe i miałam też klientów. I miałam taką jedną klientkę, która była Polką i ona bardzo często robiła sobie badania krwi na TSH. TSH to jest hormon, który pochodzi z mózgu, który właśnie stymuluje tarczycę do produkcji hormonów. To jest Thyroid Stimulating Hormone, TSH, czyli hormon stymulujący tarczycę. I ona od czasu do czasu właśnie suplementowała jod. I robiła potem sobie badania tarczycy, między innymi TSH. I ona miała takie wydruki, które mi przesłała i miała zaznaczone, kiedy brała właśnie suplementy z jodem. I za każdym razem, jak suplementowała jod, jej TSH podnosiło się, co nie jest dobre. To znaczy, że tarczyca musi być bardziej stymulowana. I potem przestawała. Potem zaczynała znowu i badania krwi właśnie to pokazywały, jak za dużo jodu działa właśnie na tarczycę, a nie jest to dobre. Tarczyca jest organem normalnie z bardzo dużą ilością wolnych rodników, tak jak Wam mówiłam, ze względu na dużą ilość jodu. I normalnie są tam wolne rodniki. I takim pierwiastkiem, który ugasi właśnie ten ogień, to ten właśnie stan zapalny w tarczycy jest selen. I osoby, które nie mają wystarczająco selenu w swoim organizmie, właśnie nie mają takiej gaśnicy, która by ugasiła ten ogień wolnych rodników. I właśnie jeżeli ktoś suplementuje jod albo pryska pomidory jodyną, to powinien suplementować selen. Ale selen też ma bardzo ścisłą taką range po angielsku, czyli zakres, w którym powinien być w organizmie, bo za dużo selenu też jest toksyczne. I na przykład orzechy brazylijskie, mówi się, że powinno się jeść 2 orzechy brazylijskie, żeby mieć wystarczająco selenu dziennie, ale orzechy brazylijskie też mogą zawierać toksyczną ilość selenu, zależnie od tego, na jakich glebach rosły, bo te drzewa mają bardzo głębokie korzenie i czasami wciągają różne toksyczne metale ciężkie czy inne toksyny. I są takie badania naukowe, które czytałam, że orzechy brazylijskie to nie jest dobry pomysł na właśnie podniesienie poziomu selenu. Selen jest ważny do tego, żeby właśnie skompensować za dużo jodu. Jeżeli macie jakiekolwiek choroby tarczycy, chorobę Hashimoto, nadczynność, niedoczynność, to macie stan zapalny w swojej tarczycy. Jeżeli teraz weźmiecie dużo jodu, to ten jod, czy zjecie pomidora opryskanego jodyną, to ta tarczyca musi przetworzyć ten jod w hormony tarczycy. Ona już jest, wiecie, w stanie zapalnym i jeżeli damy jej więcej pracy, przetworzenie tego jodu na hormony tarczycy, to ten stan zapalny, który już tam jest, na pewno się pogorszy. No a może podacie mi przykład Azjatów, na przykład Japończyków, którzy jedzą tyle owoców morza, przyjmują tyle jodu i nic im się nie dzieje.
Azjaci mają inną genetykę. Oni rzadziej zapadają na choroby tarczycy niż my, na przykład Europejczycy. A także tak naprawdę, jeżeli spojrzycie na badania naukowe, to poziom choroby Hashimoto w Japonii jest najwyższy na świecie. Ja takie badania widziałam i to nie jest prawda, że Japończycy z powodu ich diety nie chorują na tarczycę. Czyli moim zdaniem osoby, które mają problemy z tarczycą, nie powinny spożywać pomidorów z roślin, które były opryskane albo podlane jodyną, czy to są ogórki, czy pomidory, bo tak naprawdę nie wiemy, jaka jest koncentracja tego jodu w owocach i możemy sobie zaszkodzić. Są specjaliści od chorób tarczycy, których słuchałam, czytałam, oglądałam i oni nawet mówią, żeby ograniczyć ryby w diecie, żeby nie przyjmować soli morskiej z powodu jodu, żeby na przykład ograniczać ilość jajek czy mleka z tego powodu, że niższy poziom jodu powoduje pomaga i często skutkuje tym, że choroba Hashimoto idzie w remisję, bo ograniczamy ten stan zapalny, ograniczamy te wolne rodniki w naszej tarczycy. I ważny jest także selen albo glutation i w ogóle przeciwutleniacze jako całokształt musimy przyjmować, bo tarczyca jest w normalnym stanie miejscem, w którym są wolne rodniki, a także każda nasza komórka, produkując energię, produkuje wolne rodniki. Także przeciwutleniacze na pewno są konieczne. Czyli jeśli macie chorobę tarczycy, proszę, nie pryskajcie jodyną, a jeżeli pryskacie, no to w jak najniższym stężeniu. Ej, ale zobaczcie, jak tu pięknie. Jakie piękne te lwie paszcze. Kiwają się na wietrze. Bardzo to na mnie działa uspokajająco. Mam nadzieję, że na Was też po tym wykładzie. Tutaj są moje słoneczniki. Piękny. Tak, accordion cherry. Tutaj też mi się podoba. Melony. Nic z nimi nie robię. One tylko dostały troszkę obornika granulowanego kurzego pod korzeń i potem same rosną. Fakt, że mam dobrą glebę, ale zobaczcie. On po prostu rośnie w oczach. Ten też. A tutaj mamy inną odmianę. To jest ten mały, szary renifer. A tutaj zobaczcie, już na tej papryce widać, że będzie miała paski. Nie wiem, czy to widać, ale są takie jaśniejsze i ciemniejsze smugi na niej. To jest ta between the lines, czyli między liniami. To jest variegata. Ma liście takie, wiecie, białawe i owoce też będą takie niezwykłe, ale to widzicie, to jest papryka dla kolekcjonerów, nie rośnie zbyt wielka. Tutaj King of the North. W ogóle papryki w tym tunelu wyglądają fajnie. Jeszcze zielone albo fioletowe. Górki. Najpiękniejszy czas. No i mamy pierwszy dojrzały pomidor, a jest to Maglia rosa. Zobaczcie. Maglia rosa, taka mała śliweczka. Prawdopodobnie wczesna odmiana. Tam jest też drugi.